Siemaneczko, dzisiaj awaryjne zasilanie domu, wersja budżetowa, czyli niedroga i dostępna dla każdego. Właśnie przed chwilą sobie skończyłem ogarniać właśnie taki zestaw, jeszcze tego nie testowałem, także to za chwilę. Wydaje mi się, że to jest najprostsza, dostępna dla każdego opcja, czyli po prostu inwerter plus akumulator. Idea była prosta, miało być w miarę przystępnie, niedrogo i prosto i tak padło na inwerter z 12 V na 230 ampik oraz akumulator AGM z firmy Volt, wersja Opti 100 Ah. Wygląda to całkiem spoko. Zamontowałem sobie na ścianie w garażu tuż pod moim falownikiem od fotowoltaiki i za chwilę sprawdzę, czy ten zestaw faktycznie jest w stanie zasilić najważniejsze urządzenia w moim domu, takie jak światło, lodówka, zamrażarka, telewizor, komputer i co tam jeszcze jest podłączone do gniazdka. I właśnie bez żadnych przedłużaczy, bo tak jak już pokazywałem w niektórych odcinkach, mam odpowiednio przystosowane do tego przyłącze na zewnętrzne źródło zasilania, więc zero przedłużaczy, a w każdym gniazdku powinno być 230 V. Ale zanim to nastąpi, pokażę Wam dokładnie, co to jest za zestaw, dlaczego wybrałem taki, a nie inny, no i jak to wszystko podłączyłem, żeby spełniało moje oczekiwania, także zaczynamy. W takim razie zaczynam od inwertera. No wiadomo, to jest całe serce tego przedsięwzięcia, to jest najważniejsza rzecz w tym systemie. A dlaczego w ogóle inwerter i akumulator? A właśnie dlatego, że pisaliście często w komentarzach pod recenzjami przenośnych stacji zasilania, które testowałem, że to jest drogie rozwiązanie, żeby podłączyć z takiej stacji jak ta właśnie swój dom i taniej będzie kupić inwerter i akumulator. No jak to mówią, proszę bardzo, mówisz i masz. Jest inwerter, jest akumulator. A dlaczego wybrałem akurat inwerter Ampik, a nie jakiś inny? No szczerze, na internecie jest całe multum tego. Do wyboru, do koloru można dostać oczopląsu. Te inwertery są akurat dostępne od września w sumie w Polsce. Można je zamówić. Link zresztą zamieszczę w opisie, żebyście nie musieli szukać. I tutaj w tym inwerterze akurat jest taka kulminacja cech, która najbardziej była mi potrzebna. To są drobne rzeczy, ale też niektóre bardzo istotne. Może pokażę Wam po prostu, o co tutaj chodzi. Prezentuje się, jak widać, wspaniale. Piękny, rażąco pomarańczowy kolorek radiatorów. No i słuchajcie, ważna rzecz dla mnie była taka. Przede wszystkim, żeby wyświetlacz był właśnie tutaj na obudowie, a nie gdzieś z boku, bo wiedziałem, że będę montował inwerter na ścianie, więc chciałbym mieć jakby czytelny dostęp do niego, a nie gdzieś tam, żebym się musiał schylać, wykręcać głowę, żeby coś tam odczytać. Zresztą przeważnie inwertery mają po prostu tylko pokazane, jakie jest napięcie wyjściowe, więc tam za dużo się nie dowiemy. Natomiast tutaj się wyświetla sporo różnych informacji. Zaraz podłączę, pokażę Wam, co dokładnie. Natomiast druga sprawa to są zabezpieczenia. Tak jak tutaj nawet na obudowie, słuchajcie, wypisane jest 17 różnych zabezpieczeń. Safe Power Inverter, czyli po prostu to urządzenie ma być bezpieczne. Pure Sinus Wave, czyli pełna sinusoida, spoko, bezpieczna. Można podłączać wszelką elektronikę, nic się nie wydarzy niedobrego. A z boku mamy dwa gniazda 230 V, gniazdo zapalniczki samochodowej, takie 12 V DC. Dwa gniazda USB 3,1 A każde, port komunikacyjny i włącznik głównego zasilania. Jest też instrukcja w zestawie i sobie muszę tutaj doczytać, słuchajcie, o co chodzi z tym portem, bo tak szczerze powiedziawszy to za bardzo się nie orientuję. No i oczywiście pokażę jeszcze, jak wygląda to od spodu i z tej strony. To jest bardzo ważna sprawa. Tutaj montujemy przewody i teraz słuchajcie, to jest wszystko fajnie zabezpieczone. Zobaczcie, nawet nakrętka taka plastikowa, żeby po prostu zminimalizować ryzyko, że ktoś tu czymś może styknąć i zrobić zwarcie. Także nawet to, jakbyście nie mieli, to jest klucz w zestawie 14 z napisem Ampik. Druga sprawa to są wentylatory. Robi się 50 stopni w środku i dopiero odpalają się wentylatory, podobno są ciche. W sumie to jeszcze nie sprawdzałem aż tak. Założę to z powrotem. Jeszcze pokażę tylko z bliska te dwa przewody, które naprawdę są dosyć solidne, grube, fajne, a zarazem miękkie, giętkie. Słuchajcie, na szybko podłączę przewody 12 V i zobaczymy, co tutaj się wyświetla na wyświetlaczu fajnego. Słyszycie wentylatory, na chwilę się uruchamiają, po czym się wyłączają. I teraz tak, na wyświetlaczu pokazuje nam się przede wszystkim tutaj, tak jak widać, pobór mocy w watach i w tym momencie sobie skacze 13, 16, nawet 18 watów.
0 to jest po prostu wewnętrzne jakby zużycie tego urządzenia, więc słuchajcie, nawet jeśli jest po prostu tylko włączone, no to jakiś tam pobór jest. Także jeśli się nie korzysta z tego, to musi być po prostu wyłączone, no bo szkoda, żeby wyładowywał akumulator. No i oczywiście rzuca się w oczy ta duża bateria, czyli stan naładowania w takiej postaci graficznej. Następnie mamy napięcie wejściowe, czyli to z akumulatora, no jest akurat 12,6 V. No później tak, temperatura, tylko że jest w Fahrenheitach, można sobie to przestawić na Celsjusze i tak pewnie zrobię. I mamy tutaj na wyjściu 230 V, 233 nawet, 0,0 A, 50 Hz częstotliwość pracy. Dobra, podłączę na chwilę moją lutownicę i zobaczymy sobie, jaki będzie pobór mocy. 50 W, 48 i uwaga, teraz wjeżdża waga ciężka. Trochę to waży, muszę przyznać. Akumulator AGM w wersji Opti z firmy Volt Polska. 100 Ah, 12 V, czyli to, co mi tutaj dokładnie było potrzebne. Dlaczego wersja Opti? Dlatego, że to jest taka środkowa wersja z tego, co pamiętam. Na stronie były 3 typy akumulatorów AGM do wyboru i one oczywiście od tej technologii tam wykonania różniły się po prostu żywotnością, a ten Opti, taki optymalny bym powiedział, akurat szacowany czas pracy według producenta to jest 8-10 lat, co dla mnie jest absolutnie wystarczające, dla Was pewnie też. Link daję w opisie filmu, żebyście nie musieli szukać, jak on wygląda z bliska, jeszcze pokażę. No i co się pierwsze rzuca w oczy? No klemy. Nie ma tutaj takich tradycyjnych ołowianych uchwytów do mocowania klem, tak jak w samochodzie. Zamiast tego zdejmujecie sobie zaślepkę, tutaj jest gwint i wystarczy wziąć sobie ten przewód od inwertera, który ma oczko, wsadzić śrubkę, która oczywiście jest w zestawie z akumulatorem. Dokręcacie to i słuchajcie, macie wszystko to, co potrzebne jest, żeby taki zestaw stworzyć bez biegania po sklepach i szukania jakichś tam śrubek czy jakichś klem i tego typu spraw. Uznałem, że to będzie najlepsze miejsce do zamontowania tego inwertera i akumulatora, z tego względu, że tu już mam taki kącik z fotowoltaiką, więc chciałem mieć wszystko w jednym miejscu. Pomimo tego, że tak naprawdę gniazdo do zewnętrznego zasilania mojego domu to nie jest to gniazdo, tylko znajduje się póki co na zewnątrz. Będę chciał je kiedyś tutaj w przyszłości przenieść i montuję też to tutaj z tego względu, że może ten projekt się jakoś tam rozwinie bardziej, że będę mógł skorzystać też z tej fotowoltaiki do ładowania tego akumulatora. Także póki co muszę sobie zaznaczyć miejsce, gdzie trzeba będzie przewiercić 4 dziurki. No i w sumie to jest prosty montaż. Troszeczkę mam dylemat, czy to montować w pionie, czy w poziomie, ale coś mi podpowiada, że bezpieczniej będzie zamontować to jednak w poziomie, z tego względu, że tutaj są takie właśnie kanały wentylacyjne, a to jest garaż, więc tu się coś będzie czasami kurzyło i tak dalej, niepotrzebnie będzie leciało po prostu od góry w dół. Lepiej chyba jednak poziomo, poza tym wtedy ten wyświetlacz będzie idealnie czytelny. Może przewody będą jakoś tak śmiesznie pod kątem, ale w sumie. Praktycznie skończone, wystarczy podłączyć klemy, dokręcić i gotowe, można uruchamiać. Dokręcę kluczem, żeby się trzymało tak, jak powinno się trzymać. Pierwsze uruchomienie. Ampik, napis się pojawił, także wszystko działa jak należy. No i w zasadzie tyle. Można podłączyć sobie coś i zasilać. Chwila prawdy. Jedną końcóweczkę podłączam do gniazda 230 V, a drugą oczywiście do gniazda zewnętrznego zasilania mojego domu, które jest akurat na zewnątrz, na ścianie, za pompą ciepła. Dobra, wydaje mi się, że przewód jest podłączony tak jak trzeba. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, odłączenie fotowoltaiki, wyłączone. No i wiadomo, tablica rozdzielcza. Zanim przełączę przełącznik z sieci na zewnętrzne źródło zasilania, to wyłączę sobie dwie rzeczy, które no nie będą mi potrzebne w przypadku awaryjnego zasilania. Na przykład pompa ciepła, no raczej ten inwerter nie pociągnąłby tego. I pompa do wody
hydrofor jest pełny, nie ma w tym momencie takiej potrzeby. Dobra, wyłączamy sieć, przełączamy na zewnętrzne źródło zasilania, włączę sobie lampkę na kamerze, jest przełączony na zewnętrzne źródło zasilania, u mnie się to nazywa po prostu agregat. No dobra, odpalamy w takim razie inwerter. No cóż, pozostaje nic innego jak tylko uruchomić awaryjne źródło zasilania. Uwaga, chwila prawdy. Inwerter wystartował, światło w garażu się włączyło. Pobór mocy tutaj 700 W w tym momencie. Spadło na 613. Wszystkie urządzenia w domu powinny się po prostu uruchomić, czyli lodówka, zamrażarka. No i tam chyba 2 światła są włączone w tym momencie, plus to, co teraz się świeci w garażu. Także to działa. Awaryjne źródło zasilania, jakby nie było. Spójrzmy jeszcze, co tutaj w ogóle nam to pokazuje na wyświetlaczu. No cóż, mamy 547 teraz watów poboru mocy, 535, stan akumulatora 11,9 V pod obciążeniem. No i mamy na wyjściu 230 V, 2,3 A, 50 Hz. Wszystko się zgadza. Proszę bardzo. Idę zrobić obchód po domu. Jeszcze jedną rzecz tylko Wam chciałem pokazać. Tu są lampki kontrolne faz. Świecą się wszystkie 3 w tym momencie, a przecież inwerter jest jednofazowy, tak? Ale ja sobie kiedyś tam zmostkowałem po prostu w tym gnieździe jedną fazę na pozostałe 3, tak żeby mieć w każdym gniazdku na pewno prąd. Także tak to wygląda. A w sumie zgaszę na przykład, to światło jest niepotrzebne, to w garażu jedno też nie. I powiedzmy, że tutaj tą lampkę wyłączę. I jeszcze z softboxa też wyłączę, zobaczymy. Teraz jestem na lampce tej na kamerowej. No i proszę bardzo, 400 W wyświetla się, także zmniejszyłem troszeczkę ten pobór. Idę zobaczyć, jak tam w domu. Bo póki co to się świecą tylko te 3 lampeczki w suficie, no bo chciałem, żeby coś się świeciło, jak będę wchodził do domu. Ale mogę sobie włączyć inne rzeczy. Proszę bardzo. Teraz mamy odpalone światła w salonie. Świecą się. Jest widno fajnie. Żeby nie było, lodówka również działa. Nawet się tutaj wyświetla temperatura i tak dalej, także jest ok. I jeszcze zamrażarka. Proszę bardzo, coś tam słychać, że bziuczy, czyli że działa. Oczywiście, że działa. Świeci się minus 18 stopni, słychać ją, także jedzonko bezpieczne. O, nawet na potwierdzenie tego, proszę bardzo, skasowała się godzina na mikrofali i na piekarniku. 3 minuty temu restartowałem to wszystko, więc pokazuje 12:03. Telewizor jak najbardziej działa, także słuchajcie, są odpalone te podstawowe wszystkie rzeczy. Także w tym momencie zasilam dom z akumulatora, inwerterem i można powiedzieć, że w takiej awaryjnej sytuacji no niech będzie ta lodówka, zamrażarka, no światełko, żeby po prostu w cywilizowanych warunkach sobie przebywać. Można pooglądać telewizor, uruchomię sobie jeszcze tylko moje studio z komputerem. No i zobaczę, jak długo to tak naprawdę pochodzi i ile aktualnie to czerpie prądu. Proszę bardzo, komputer działa. Studio co prawda pracuje w takiej wersji niezbyt doświetlonej, to znaczy absolutnie mi to wystarczy. Kolorowe światełka LED, komputer. Także teraz chodźmy sprawdzić, ile to wszystko pobiera mocy. 590 W w tym momencie. Słyszę, że się uruchomiły w kotłowni pompki do podłogówki, także chyba wszystko jest ok. I właśnie to Wam chciałem udowodnić w tym odcinku, że można sobie niedużym kosztem samodzielnie zmajstrować taki zestaw do awaryjnego zasilania swojego domu. Oczywiście, jeśli nie macie takiego przyłącza jak ja, no to będziecie musieli sobie podłączyć jakieś przedłużacze, żeby ciągnąć prąd do tych wszystkich urządzeń. Ale każdy elektryk bez problemu zrobi Wam takie przyłącze na zewnętrzne źródło zasilania. Wystarczy się zgłosić do elektryka, powiedzieć, o co chodzi. Nie jest to duży koszt i wszędzie da się to zrobić, także polecam. Inwerter póki co podoba mi się bardzo, akumulator. Oczywiście można by zrobić to jeszcze taniej, ale nie sugerowałbym tutaj zakładanie, nie wiem, akumulatora od starego kombajna albo wyciągnąć z Passata i podłączyć, bo to nie ma sensu. Po prostu to są akumulatory dedykowane do tego. Inwerter jest porządny i jest to wszystko w sumie niedrogie. Działa jak widać dobrze. Od 40 minut już, bo przed chwilą skończyła mi się karta, musiałem iść na górę, zgrać sobie, więc troszeczkę to wszystko mi zajęło czasu. Cały czas na inwerterze, także komputer, telewizor, wszystko jest włączone tak jak zostawiłem, lodówka, zamrażarka, wszystko to działa. No i tyle. To tyle w tym odcinku.
zapraszam do subskrypcji, kliknięcia łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!